Dzień dobry. Dzisiaj dzień, a w zasadzie odcinek pod tytułem układania płytek, bo nie spocznę, póki całości nie ogarnę i nie odjadę, póki do końca pomieszczenia nie będą te płytki dzisiaj ułożone. Nie ma co już z tym się szczypać i trzeba to zrobić, bo póki nie ułożę tych płytek, nie będę mógł dalej dostawać się do pomieszczenia. Więc chcę dzisiaj to zrobić za jednym zamachem, tak żeby mi to wyschło, no i żebym mógł dalej potem sobie tu chodzić, no i kontynuować remont. Jak widać, ułożyłem na 2 razy tylko taki fragment. Myślę, że z 1/3 i 2/3 do ułożenia dzisiaj. No ale mam nadzieję, że już będzie to sprawniej szło. Co na początek? Na początek pewnie pościągam trochę tych krzyżyków tu. No i z powrotem obsadzę drzwi i pozabieram te płytki, którymi sobie dociążałem te niezakończone rządki. Także widzimy się za chwilę. Drzwi założone i o to mi właśnie chodziło, żeby tu było jakieś pół centymetra przerwy pomiędzy podłogą a nimi. No bo wiadomo, tu gdzieś też mogą być jakieś nierówności i chcę, żeby się swobodnie otwierały. Więc przymiarka zrobiona i jest ok. Zacząłem też wyciągać, jak widać, stopniowo te wszystkie gliny poziomujące. No i tak jak mi się na początku pracowało, i te 2 różne rodzaje, lepiej mi się pracowało tymi, no i teraz przy wyciąganiu jest podobna sytuacja. To znaczy, te, które są tu nakręcane, wystarczy przekręcić, pomału obruszać. No i zazwyczaj taki klin, ten jak na złość nie chcę, dobra, wezmę inny. I ten klin w zasadzie wyskakuje i można go ponownie użyć. Co do tych, już tak wesoło nie jest. Oczywiście krzyżyk na bok, zabieramy to, a co z tym? No wyciągnąć się tego przecież nie da, no bo ma taką podstawkę. I teraz co się z nimi robi? Urywa, czyli one zostają pod spodem. Widać tutaj taki malutki fragment urwany koło palca, no widać. Czyli jednorazówki, a tych można ponownie użyć i też mocniej się nimi dociąga, więc ja, jeżeli będę w przyszłości kupował, no to zdecydowanie takie kliny montażowe, kliny poziomujące, nie montażowe. Link w opisie, jak ktoś ciekawy. Nie kosztuje to dużo, a robotę naprawdę ułatwia. Ok, pościąga chyba wszystko teraz, jeżeli chodzi o to, co były te płytki wcześniej kładzione, żebym miał już wyraźnie zaznaczone, które były wcześniej kładzione i te, które będę układał teraz. Potem znowu odkurzanie, zmywanie, no i będę leciał z rządkami po kolei. Na dworze ależ dziwna pogoda. Raz słońce wychodzi, raz wiatr, no ale ogólnie zimno i chmury. W sumie to może pokażę Wam, jak one wędrują po tym niebie. A w sumie to sobie pomyślałem, że przepalę w piecu. Po tym czyszczeniu nie było za bardzo tak naprawdę palone, więc parę drewek można wrzucić i powietrze się zmieni i troszeczkę będzie cieplej. Ależ złapało. Cuk dzisiaj naprawdę wyjątkowy. A na dworze, no kwiecień. Trochę zimy, trochę lata. Dzisiaj raczej chłodno. Kilka dni temu taka piękna temperatura była. A dzisiaj co? Trzeba nawet do pieca dorzucić. Docinam sobie te płytki i w sumie coś, co na początku nie zwróciłem do końca uwagę, to tu jest aż 4 łożyska z jednej i 4 łożyska z drugiej na tej prowadnicy, gdzie się przesuwa nożyk. No i naprawdę chyba dzięki temu, że to nie jest jedna rolka, tylko 4 różne, to pewnie będzie to trwalsze i stabilniejsze. Tak mi się przynajmniej wydaje. No ale olej to jednak trzeba
z dosyć dużej ilości wyciskać, no bo inaczej z oporem to się przesuwa. Ale ogólnie to naprawdę jestem zadowolony z tej przecinarki. Idzie jak masełko. Ojoj, a nie mówiłem, kwiecień plecień to przeplata. Teraz ni to taki śnieg, ni to bardziej grad w sumie. Takie kulki lecą, no i wiatr cały czas zacina i praktycznie to wszystko leci poziomo. Ja wyszedłem, żeby mi tu nic nie zmokło, no na pewno zaprawę trzeba schować i wiertarkę, no i w sumie lecieć dalej z robotą, bo tam trochę się dzieje, ale i lekko nie jest. Lekko nie jest, bo są miejsca, gdzie faktycznie mi zaczynają te płytki uciekać i tak jak tu, no było bardzo dużo dystansu między początkiem a środkiem płytki. Myślę, że około centymetra nawet momentami. Ta posadzka nie była równa, więc finalnie tutaj trzeba było tych klinów poziomujących dać dużo, żeby to jakkolwiek złapać. No i oprócz klinów to sporo zaprawy i tak naprawdę tu jest w miarę równo i tu zaprawy idzie niedużo, ale tu cały taki placek, myślę, że z 1,5 centymetra prawie tu trzeba było nadgonić. No źle zrobiłem, jeszcze raz to powtórzę, że nie wyrównałem tej posadzki wylewką samopoziomującą, bo bym miał łatwą robotę. Tak jak sobie ścianę o tu przygotowałem elegancko pod płytki i wszystko szło łatwo i sprawnie, tak teraz z tą podłogą się po prostu męczę. I dużo czasu, no i dużo teraz tej zaprawy. No nic, jak jest, tak jest. Ważne, żeby spokojnie można było następnym razem tu już chodzić. Także cisnę dalej. Raz lepiej, raz gorzej, tak jak dzisiaj z pogodą, raz słońce, raz deszcz. No nie wychodzi mi coś z tymi płytkami. Ogólnie z tych płytek też nie jestem zadowolony. No kosztowały one coś około 50 zł chyba za metr w ramach jakiejś tam promocji. Niby z gazetki i tak dalej, i tak dalej. No i chyba wychodzi to jednak cena. No bo tak, wzorki już pokazywałem, ale tych wzorków jasnych no też jest mega powtarzalność. Zresztą jak widać w większości jest jeden wzorek, jak się okazało. Nie mogłem też w wielu miejscach sobie złapać super poziomu na takich właśnie łączeniach jak tu. To akurat jest ok i nawet bez tych poziomujących, ale były miejsca, gdzie było to bardzo trudne, czyli gdzieś tam musiałem zawyżać, tam znowu uciekało i tak mniej więcej musiałem złoty środek znaleźć, czyli żeby ani tu nie było za wysoko, ani tam za nisko i tak to mniej więcej kombinować. No i teraz doszedłem, dlaczego tak się dzieje. To nie jest wina do końca krzywej posadzki, no oczywiście to też, no ale skoro i tak wszędzie robię tymi dystansami poziomującymi, klinami poziomującymi, no to przecież aż tak tragicznie, jak to momentami się gdzieś tam robiło, wychodzić mi nie mogło. No i teraz odkryłem, dlaczego tak jest. Popatrzcie na tą płytkę. Widzicie to? No, oczywiście tu może być ściana krzywa, nie? Tu dochodzi, a tu jest banan. Oczywiście, że ściana może być krzywa. Weźmy więc poziomicę i przyłożę sobie poziomicę. Zaraz zobaczycie, jak to wygląda z poziomicą. Z tej strony może będzie ciężko, ale jakoś to może się uda zobaczyć. No nie, muszę to jednak odwrócić i gdzieś na środku, o właśnie, pewnie tu przyłożyć. Widzicie to? Też to odstaje. Tu dolega idealnie, a tu jest jakiś milimetr, dwa banan. No po prostu banan, nie? Czyli tu płytka jest ok, tu jest ok, a środkiem gdzieś wybrzuszenie. No i stąd też pojawiały się te moje problemy przy układaniu tego. Nie wiem, czy płytki ogólnie tak mają, czy ja na takie trafiłem, no ale masakra po prostu.
Namęczyłem się, no ale już teraz to myślę, że jakoś to będzie. Ale może na początek jakaś przerwa, coś zjeść i pobawić się z psiakiem. O, tu wam właśnie pokażę taką ciekawostkę z tymi płytkami. Idealnie, idziemy równo. Tu już zaczyna uciekać. Zobaczcie, jak odstaje. No milimetr, dwa, jak nie więcej. Idziemy dalej po płytce. I tu znowu, gdzie jest środek płytki, tu też odstaje. No i z tym trudno sobie poradzić. Chyba tak po prostu momentami trzeba będzie z tym żyć. Oczywiście tej płytki tak nie przykleję, no i będę szukał jakiejś takiej bardziej równej, czyli z mniejszą wypukłością na środku. No bo inaczej to ta podłoga w ogóle by tu nie wyglądała dobrze. Robię już ostatnie docinki, no i jeszcze tak pomyślałem przyłożyć płytkę do płytki. No zobaczcie, tu na rogu z boku jest jakiś tam milimetr przerwy, a lecie do środka jaka ogromna ta szpara po przyłożeniu płytka w płytkę. No wychodzi na to, że teraz do sklepu to trzeba nie tylko chodzić i otwierać opakowania, ale także chyba chodzić z poziomicą, żeby zobaczyć, czy płytki są równe, a nie takie wybrzuszone, albo nawet i z miarką, żeby patrzeć, jak one wytrzymają wymiar. Także okombinuje się sporo, no ale coś tam z tego będzie. Nie, pomocniku? Jak tam? Gdzieś biegałeś, co? Bo merdasz ogonem i ziejesz. No tak, płytki. No, lecimy dalej z docinką. Płytki ogarnięte, czyli misja, jaką miałem dzisiaj w planach zrobić, zakończona. No, nie wiem co powiedzieć. Po prostu z tymi płytkami już chyba 10. raz to powtórzę. Łatwo nie było. I tyle. Ogarnięte, nawet gdzieś tutaj taki 1,5 centymetrowy docinek mi wyszedł, no też to dociąłem tą przecinarką do płytek, jest jak jest, nie jest źle. Ten fragment, który jest tu dalej, czyli próg, na razie to zostawiam, bo ten próg pewnie zlikwiduję. Nie wiem czy całkowicie, czy po prostu dam coś innego, zobaczymy. No i potem będę chciał ciągnąć te płytki dalej. Ale tu są takie, jak widać, jakieś 2-3 cm spadku, a więc tu będę musiał dolać posadzkę na równo, no i dopiero dalej sobie myśleć, co tu i jak. No i tu pewnie też trzeba będzie dolać na równo z tym schodkiem. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No cieszę się, że mam już to z głowy, no bo w sumie chodziło za mną to, nie wiem, do 3 razy sztuka tak naprawdę, bo to chyba było 3. podejście i skończone. Jak wyszło? No zobaczymy oczywiście, jak zaschnie. Strasznie było ciężko na tych tutaj łączeniach, na środku tych płytek, no ale mam nadzieję, że będzie dobrze. No i teraz pojawi się pytanie, jaki kolor fugi. W głowie mam gdzieś raczej jakiś taki brązowy, może nawet ciemniejszy niż to. Może coś właśnie w tym stylu. Zobaczymy, co będzie w sklepach dostępne. Pewnie decyduję się na brąz, ale czy ciemny, czy jasny, to czas pokaże. Myślałem, że jeszcze zrobię parę kroczków po dworze, ale nie, no ile tu jest niebo jasne, to lecąc w tą stronę, no znowu ciemne chmury i momentami taki paskudny, zimny wiatr, więc jednak odpuszczam ten spacer, no i trzeba do budynku tam coś podłubać. Dalej nie wejdę, no bo oczywiście płytki, więc tu drzwi zamknięte, no i chaos, nie? Ten chaos trzeba sprzątać, bo ostatnio wszystko rzucam na kupę, no i teraz to się na mnie mści. Sprzątanie, którego nienawidzę. Śmieci wyrzucone, narzędzia posegregowane i tak na ten moment zostanie, bo nie chce mi się tego do garażu wynosić, no jest paskudnie. Był już dzisiaj deszcz, grad, a teraz zaczyna padać śnieg. Tam dalej na polu to myślę, że on już nawet mocno sobie hula. Także pewnie zaraz zacznie zacinać i tu. O, już właśnie zacina. Także ja nie wiem, czy coś więcej wyjdę
zmarzłem po prostu, bo w sumie drzwi miałem otwarte, żeby więcej widzieć. Nie wiem, czy docelowo jakieś okienko tu zrobię, czy coś, ale po prostu jest zimno. Dobra, ja się chwilę jeszcze ogarnę, pokręcę i być może tyle na dzisiaj. Zaraz zobaczymy. Wiatr już ucichł, chmury znowu tam troszeczkę się przejaśniły i widać z tej strony przynajmniej więcej czystego nieba, ale tu znowu idzie kolejna, więc patrząc na to, że i tak zmiana czasu była, to dzisiaj nie jest ona za mocno odczuwalna i ta godzina do przodu, pochmurny, zimny dzień i w zasadzie jest jak było, ale mam nadzieję, że za tydzień będzie już lepiej i dłużej i cieplej i w ogóle taka już wiosna. Tak się jeszcze kręcę i rozglądam, no mam cały czas te gałęzie do posprzątania i tu i jeszcze w ogóle tam pod tą lipą. No i w sumie przydałoby się jakiś rębak ogarnąć. No wypożyczalni żadnych rębaków w okolicy nie ma. Ciągnąć to nie wiadomo skąd też nie ma sensu. I tak się w sumie rozglądam. Może ktoś miałby do polecenia jakieś takie sprawdzone rębaki, ale sprawdzone to mam na myśli wykorzystane dłużej niż sezon. Albo rębaki, konkretny model, albo po prostu firmę, którą można by się zainteresować. No bo w sumie tu jakiś rębak na stałe by się przydał. I może nie taki rębak, co robi wiórki, a raczej takie 10 cm kawałki. Chociaż jakby był sprawdzony z wiórkami, to też by dało radę. To co, piesku, chyba kończymy na dzisiaj. Trzeba się przebierać i pomału pewnie lecieć w drogę. Zimno, więc też nie ma co tutaj kombinować. Dzisiaj to nawet znowu można by wrócić do zimowej kurtki. No ale mam nadzieję, że za tydzień będzie lepiej. Także do zobaczenia w następnym odcinku.